Całe życie spędziłam w mieście, ale też właściwie od dzieciństwa marzyłam o wsi. To miejsce totalnie nie odpowiada moim marzeniom. Jak jeszcze byłam w mieście, marzyłam sobie o wsi, to oczywiście było gospodarstwo pod lasem, jeszcze najlepiej z linią brzegową jeziora albo gdzieś w górach. Po prostu wylądowałam tu na mazowieckiej wsi, o której nigdy w życiu w ogóle nie myślałam, ale naprawdę czuję się tu bardzo dobrze i nie żałuję swojego kroku. Nie miałam nawet jednego dnia takiego, żeby żałować i jakoś po prostu czuję się rzeczywiście częścią tego miejsca. To gospodarstwo, ja się zakochałam w nim, dlatego że tu jest dużo drzew. To dla mnie było bardzo ważne. Nie? Nigdy w życiu chyba bym nie kupiła takiego pustego pola. Trzeba się po prostu dobrze przygotować do założenia ogrodu. No przede wszystkim przygotować glebę, tak? Wiedzieć właściwie, z czym się pracuje. Ja tu planuję taki ruchomy też ogród warzywny. Większość tego terenu, który ja tutaj mam, to w zeszłym roku wysiałam taką mieszanką właśnie traw z bobowatymi, z koniczyną i z lucerną. I to po prostu ma na celu regenerację tej ziemi. Będę to kosiła tak mniej więcej w drugiej połowie czerwca. Chodzi o to, żeby te trawy się wykłosiły, żeby też koniczyna zakwitła, w sensie, żeby to po prostu się odrodziło. To, co w ekologii czy agroekologii jest nam dane, to po prostu jest prewencja. W sensie takim, że musimy wszystko robić, żeby nie dopuścić do tego, żeby nam rośliny zachorowały. W związku z czym tymi wszystkimi naturalnymi preparatami opryskujemy, zanim nam się pojawi choroba. Płodozmian czy zmianowanie to jest jedna z takich najważniejszych metod prewencyjnych dla rolników ekologicznych. I zresztą teraz cały kryzys, wojna w Ukrainie i wcześniej pandemia pokazały, że ten model po prostu zasilania rolnictwa z zewnątrz się w ogóle po prostu nie sprawdza. I ten wymiar agroekologiczny, myślę, że w skali od 1 do 10 wymiar agroekologiczny gospodarstwa, to Agnieszka dostanie 10. No, na szczęście. Dzieliłaś się z nami w tak otwarty sposób swoją wiedzą, szczery. Myślę, że moje doświadczenie jakby jest o tyle cenne dla kolejnych studentów, że ja sama byłam studentką. Jestem w stanie się też zrozumieć jakby to, na jakim oni teraz etapie są i gdzieś tam ich miejsce, ich pozycje, co ich interesuje. Kurs rolnictwa ekologicznego w EUL-u umożliwił mi przenosiny na wieś. Z jednej strony oczywiście dał mi bardzo konkretną wiedzę, niesamowite podstawy do tego, żeby właśnie wiedzieć, w jakich kierunkach i jakich informacji szukać. Dał mi możliwość poznania naprawdę wielu rolników ze wszystkich moich doświadczeń edukacyjnych. To właśnie EUL był po prostu najwspanialszym doświadczeniem edukacyjnym. Ja wtedy, jak zaczynałam EUL, nie miałam swojego gospodarstwa, ziemi, po prostu byłam jakby mieszkanką Warszawy. EUL dał mi też możliwość przez te 2 lata studiowania, sprawdzenia i jak gdyby zminimalizowania ryzyka. Nie było tak, że ja od razu zainwestowałam jakieś ogromne pieniądze, kupiłam gospodarstwo, a potem nagle się okazało, o matko, to nie to. Mogłam trochę to sprawdzić, czy ja gdzieś tam podołam temu, sprawdzić jakieś swoje wyobrażenia, marzenia o tej pracy. To zmęczenie jest o tyle fajne, że po prostu można je odespać. To nie jest takie zmęczenie, jak się siedzi przed komputerem, że człowiek po prostu właściwie nie jest w stanie wypocząć, dopóki nie wyjedzie gdzieś na tydzień. To tutaj jestem wykończona, ale na przykład rano wstaję i jest okej. Ja bardzo lubię ten moment zbiorów. On mi sprawia bardzo dużą przyjemność i dużą satysfakcję. I to też się wiąże z tym, że rzeczywiście dla mnie ma bardzo duże znaczenie to, że ja jakby sprzedaję te warzywa. W takim sensie, że nie produkuję tych warzyw tylko i wyłącznie na swój użytek, ale także dla innych ludzi. Jest to dla mnie bardzo duża motywacja i odczuwam naprawdę duże zadowolenie i satysfakcję, jak po prostu sobie to uświadamiam, czyli właśnie zazwyczaj w czasie tych zbiorów. I myślę, że jakbym uprawiała warzywa tylko i jedynie dla siebie samej, to bym nie odczuwała po prostu tego zadowolenia, jakie odczuwam teraz.